to, co jest widziane, czyli na przykład moja myśl, moja historia, którą sobie opowiadam, nie jest tym samym, co to widzi. Nie jest. A czym jest to, co to widzi? Prawdziwe zrozumienie tego zdania w jakimś stopniu wyłącza psychologiczne cierpienie. Będziemy robić eksperyment online'owcy, wy też. Zróbcie ten eksperyment. Ciekawe, czy życie weźmie następny oddech. Ciekawe. Powiem sobie tak, cholera jasna, nie. Nie. Nie weźmie. Wzięło? Ciekawe, czy będzie jeszcze mi się chciało kiedykolwiek jeść. Jak myślicie? Powiecie sobie, nie, nie będę jadła. Ciekawe, czy jeszcze pomyśli się jakaś myśl. Pewnie już nie. Ciekawe, czy jeszcze mi się kiedykolwiek będzie coś chciało. Może długo mi się nie będzie chciało. Może już mi się długo nie chce. Ale wiemy to na 100%, że nam się na 100 nie zechce? Już nic? Czy jest sens, żeby się chciało? Zobaczcie, że czasem, że to wygląda może albo brzmi trochę infantylnie, co ja robię. Bardzo was za to przepraszam. Szczerze, to nie czuję się winna. Ale rozpoznanie nieodłalności to jakby rozpoznawanie rzeczy takimi, jakie są, faktów, a nie jakichś wierzeń. To nie jest tak, pojadę na warsztaty w niedualności i to już mi będzie dobrze, wiadomo na pewno. Będzie mi kiedyś. Nie, tylko jest teraz ten moment, żywy ten moment. Więc ja nas tutaj na chwilę, uwierzcie mi, że jakiegoś rodzaju muszę wysiłku użyć, żeby tutaj nas trochę zwolnić. No myśl już dalej, a ja mówię, nie, chodźcie tu. Czy weźmiesz ten następny wdech? Albo w ogóle, czy ty go robisz? Czy to my robimy ten wdech następny? Macie takie poczucie, że ja go robię. A kto go robi, kiedy śpimy? No i znowu, to jest tak, że te zdaniem nasza świadomość może nie chcieć usłyszeć tego zdania na przykład. Po prostu słyszy niektóre zdania z tego satsangu, a tego nie chce usłyszeć. Ale spróbujmy znowu zwolnić do głębokiego snu. Co się dzieje w głębokim śnie? Przepraszam, będę was dzisiaj wkurzać wszystkich. Dzisiaj satsang jest o wkurzaniu. Wkurza was to, czy nie? Tak, dokładnie. I ma wkurzać. Ma wkurzać bardzo. Czasem to jest potrzebne. Bo my mamy się sprowadzić, mamy zobaczyć, co jest czym, mamy zobaczyć, jak się samohipnotyzujemy, jakie mamy mechanizmy ucieczkowe, czego nie chcemy usłyszeć. Więc teraz się po prostu zatrzymujemy. Okazuje się, że po pierwsze ciało oddycha samo.
Więc coś pozwala mu oddychać. Musi być coś, co mu pozwala oddychać, co jest nadrzędne wobec naszej woli. Przynajmniej na teraz, w tej chwili. Czy czujecie, że jest jakiś rodzaj nadrzędności wobec tego, co my myślimy o życiu? I czy my jesteśmy w stanie z tą nadrzędnością wygrać? Kto wygrał ze śmiercią? Albo chociaż ze snem. W sensie, że stwierdził, nie będę nigdy już spał. Więc jesteśmy w stanie przyznać, że jest jakiś rodzaj nadrzędności, na który nie do końca mamy wpływ? Tak. Możemy mieć do tego pretensje na przykład i często mamy. No dlaczego tak to się dzieje? I próbujemy w umyśle znaleźć jakieś odpowiedzi. A na jakby najbliższej odpowiedzi unikamy. Najbliższa odpowiedź jest spotkaniem z tym momentem, przyjęciem tego momentu. To jest odpowiedź. Za mało wam jest tego momentu. Nam. A jeśli, dzisiaj było też u Olka na zajęciach o tym, jeśli to jest bardzo niewygodny ten moment, jeśli on jest bardzo niewygodny, może tak być, to może zajrzeć i zobaczyć, czy nie porusza się tu jakiś nieświadomy wzorzec, który mnie po prostu terroryzuje, czy ja mogę spróbować go zmienić, albo przynajmniej spojrzeć na to z daleka, jak na po prostu fragment obrazu. Czy to, co widzę, to jestem ja? Czy to jestem fundamentalnie ja, naprawdę? To, co jest widziane, nie może być tym, co widzi. I bardzo często na satsangu też spotykam się z czymś takim, że jak pada pytanie z mojej strony, czym jest to, co widzi, to często słyszę coś takiego, spoko, świadomość, wiadomo. A nasza uwaga po prostu i nasza grawitacja idzie po prostu znowu na to, co jest widziane. Ale co z tym? Ale co z tamtym? Albo chcemy od razu się zająć tym wszystkim, co po prostu cały czas tańczy i się zmienia. Możliwe, że przyjdzie na to czas i przyjdzie na to czas. Ale prawdziwe zrozumienie tego zdania w jakimś stopniu wyłącza psychologiczne cierpienie. Że to, co jest widziane, czyli na przykład moja myśl, moja historia, którą sobie opowiadam, nie jest tym samym, co to widzi. Nie jest. A czym jest to, co to widzi? No więc kiedy takie pada też pytanie, to my próbujemy to zinterpretować. No co to jest? No rzeczywiście, co to jest, o co Nidia pyta? No co to jest, co to widzi? I słyszymy te pytania w sobie. Lecz to cały czas widzi. Stale. Słyszę nasze pytania, słyszę nasze odpowiedzi, słyszę naszą frustrację. Czy nasze wyłączenie się z tego badania. Dla mnie moment obudzenia się był właśnie dokładnie z tym zdaniem związany.
kiedy leżałam w łóżku i słyszałam cały czas narzekania swojej głowy, swojego no, uwarunkowania tak naprawdę. Dzień za dniem słuchałam te narzekania cały czas i w pewnym momencie gdzieś to się stało po prostu samo. Poczułam, że skoro coś to widzi i skoro ja widzę te zmieniające się nastroje cały czas, to ja naprawdę nie mogę być tym, co ja widzę fundamentalnie. To jest po prostu niemożliwe. To, co ja teraz będę wszystkie swoje myśli odgrzewać poprzednie, albo wszystkie swoje składniki swojego ciała. Więc jest jakaś nadrzędność wobec tych narzekań. Dlaczego tak trudno nam jest przyznać tą nadrzędność czasem? Dlaczego nam tak trudno jest się z tym pogodzić? Zobaczcie, że z tego miejsca widzenia w tej chwili doznajecie tego momentu. Więc macie dostęp do tej nadrzędności. To nie jest od was oddzielone. Nie jest od nas oddzielone. I to zdanie wzięte przez nasz umysł może wyglądać tak. No tak, to ja jestem Bogiem. Ciekawe, czy wszyscy już wiedzą, że ja jestem Bogiem. Więc jestem i ja, i Bóg. Na czym to tak naprawdę polega? Kiedy jestem tym Bogiem? Albo jak? I co to znaczy to słowo w ogóle? Więc możemy i mamy, miewamy swoje najróżniejsze reakcje na wszystko. Gdzie one mają miejsce? Co świadkuje wszystkiemu, czego doznajemy? Czy ty nie świadkujesz wszystkiemu, czego doznajesz? I co się dzieje, kiedy z tym, o czym w tej chwili mówię, na co wskazuję, konfrontujemy jakikolwiek problem, który mamy? Kto tu prowadzi? Albo czego mamy się bać? Czy jest jakiś dystans? Czy jest jakiś dystans, który dzieli nas od świadomości? Jaka tam jest odległość?
Więc koniec satsangu. Jesteś świadomością. Dziękuję. Do widzenia. Nie ma dystansu. Kiedy zaczęła się świadomość? Kiedy się skończy?